Siema, Jorman z tej strony. Przed Wami piękny kraj, jakim jest Czarnogóra. Państwo wielkości województwa lubuskiego, zamieszkałe przez jedną z najwyższych nacji w Europie. Nam było dane tam spędzić 10 dni. Objechaliśmy to państwo dosłownie dookoła. Zrobiliśmy tam 980 km i zobaczyliśmy 3 z 4 parków narodowych. Zapraszam. Siemano, jak mogliście zobaczyć na początku filmu, jesteśmy w Czarnogórze. Wczoraj w nocy dotarliśmy do naszego domku. My jesteśmy w pięknej dolinie, kompletnie nie było wczoraj nic widać, natomiast dzisiaj widoki zapierają dech w piersiach. Zaraz zbieramy się na śniadanie, wyszykujemy się do końca, no i idziemy w góry. Także widzimy się za chwilę w górach. Naszą przygodę zaczęliśmy od Gór Przeklętych, a dokładniej od Doliny Grebaje. Trasa, którą zaplanowaliśmy, liczy sobie niecałe 10 km i częściowo graniczy z Albanią. W teorii droga powinna nam zająć jakieś 4 godziny, nam zajęła 6. No w końcu ktoś to musiał filmować, nie? Pierwsza część trasy wiedzie przez bukowy las. Dzięki temu, że mieliśmy świetną pogodę, a to co już miało spaść z drzew dawno spadło, umożliwiło nam podziwianie gór już na samym początku trasy. Na razie trasa nie jest jakaś bardzo wymagająca. Jest lekko pod górę, ale przede wszystkim jest piękna, jest bardzo malownicza. Szlaki są fajnie poznaczone takimi kropka taka, o tu. Także ciężko się zgubić. To trzeba uważać, bo w tej porze roku, w którym jesteśmy, jest mnóstwo liści, bo to już jest końcówka października, więc trzeba patrzeć pod nogi, bo nie widać co jest pod nimi. Będzie słońce, to będzie fajnie, nie? No. W drodze na szczyt spotkaliśmy tylko jedną parę. Mam wrażenie, że te góry są bardzo niedocenione. Są tam naprawdę przepiękne widoki. No, po prostu zapierają dech w piersiach, a ludzi jest jak na lekarstwo. Z tego co patrzyłem w internecie, w okresie letnim jest trochę turystów, ale wtedy kiedy my byliśmy, totalne pustki. Nie żeby mi to przeszkadzało. Mówiąc, że będzie lekko. Chyba były pobożne życzenia, sam się oszukiwałem, bo jak tak patrzę tam, to jest niezły hardcore. Piękno tej trasy polega na tym, że nie jest ona zbyt skomplikowana, natomiast mamy widok na góry, które są bardzo wymagające i są po drugiej stronie doliny. Tworzy nam to niesamowitą panoramę. Trochę jakbyście podziwiali przepiękny obraz. Nie wiem, czy wcześniej wspominałem, ale znajdujemy się w Górach Przeklętych. Czemu przeklęte? Są dwie tezy. Jedna z nich mówi o tym, że po prostu te góry były bardzo odosobnione. Ludzi tutaj nie byli, więc no wiadomo, jak ktoś gdzieś nie bywa i nie wie, co się tam dzieje, to na pewno jest to przeklęte, złe i straszy tam i nie wolno tam chodzić. Jest też oczywiście związana z tym legenda, że było 3 chłopa, którzy zakochali się w pięknej dziewczynie, którą tutaj spotkali w tych górach. Pozabijali się dla niej, jak to chłopy. Matka przykleła tą dziewczynę i stąd nazwa Góry Przeklęte. Nie zabij. Nie no, luz, nikt nie ucierpiał. Jeszcze. Jak możecie dobrze zobaczyć, trasa wiedzie głównie szczytami. Pierwszym z nich, na który udało nam się wejść, była Wolusznica. Ma ona 1879 metrów. Następnie, o proszę, tutaj widzicie Talijankę. 2056 metrów. Jesteśmy na górze. Padamy, widoki są przepiękne. Wyszliśmy na sam szczyt tej trasy, gdzie tylko się dało. Góra się nazywa Talijanka i ma 2057 metrów. Jest to najwyższy punkt, gdzie wszedłem w moim życiu. Nie jest to nie wiadomo co, ale dla mnie jest to najwyższy punkt. Jeszcze idziemy tam. Też małe podejście nas tam czeka. I później taką pętelkę robimy tam na dół. I wracamy do doliny, wsiadamy w samochód i jedziemy dalej. Następnego dnia opuściliśmy Bielopolię i wyruszyliśmy do kanionu rzeki Tara. Wow, to było coś.
Kanion ten jest największym kanionem w Europie, a zarazem jednym z największych na świecie. Ma on 82 km długości, a w najgłębszym miejscu 1300 metrów. Naprawdę robi wrażenie. Jesteśmy kawałek dalej w kanionie Tara. Szczerze to spodziewałem się jakichś takich, nie wiem, amerykańskich kanionach, a tu po prostu kopara opada, jak to wygląda. Aparat tego kompletnie nie oddaje, ale no... jedna z piękniejszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. To, co możecie zobaczyć za nami, to jest most na rzece Tara, nazywa się Durdevica. Cały czas jesteśmy w kanionie rzeki Tara, no jesteśmy zaraz obok miejscowości Żabliak, mamy tam 25 minut drogi samochodem. I most, który widzicie za nami, wygląda trochę jak rzymski akwedukt, ale nim nie jest. Został wybudowany w latach 40. Wysokość ma 170 metrów i jak go budowano, był wtedy najwyższym mostem w Europie. Taka ciekawostka. No jego długość to 365 metrów. Robi istne wrażenie. Warto jeszcze dodać, że most został wysadzony podczas II wojny światowej, żeby uniemożliwić przejazd faszystom. W 1946 został odbudowany i służy do dzisiaj. Test. Możemy. Nie. Ukraina, Litwania, Polska. a Polska. Zostawiając ze sobą kanion Tara, udaliśmy się drogą numer P14 w samo serce Narodowego Parku Durmitor. Przejechanie całej trasy zajmuje jakieś 1,5 godziny. Droga jest bardzo wąska, kręta, ale zarazem malownicza. Nazwa Durmitor wywodzi się najprawdopodobniej z języków wschodnioromańskich i oznacza tyle co śpiący. Według innej koncepcji nazwa gór pochodzi od celtyckiego i znaczy tyle co rzeka płynąca z gór. Park Durmitor należy do pasma gór dynarskich, a najwyższy szczyt tego parku to Bogotów Kuk, 2522 metry nad poziomem morza. A to co teraz widzicie to szczyt Zubci. To, co możecie zobaczyć za nami, to góra, wygląda jak ciasto francuskie. I tak oto dojechaliśmy do jeziora Piwsko. Tu droga po drodze to jest to naprawdę droga numer P14. Kiedyś tu będziecie, koniecznie sobie tędy przejedźcie, bo to jest coś niesamowitego. Zresztą tutaj też nie jest niewiele gorzej. Dookoła piękne góry. No idziemy na taras widokowy, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Piwsko jezero, bo tutaj było dane nam przyjechać po opuszczeniu Durmitoru, jest sztucznym jeziorem zaporowym. Drugie największe jezioro Czarnogóry i wygląda niczym norweski fiord. Ma aż 33 km długości, jest olbrzymim zbiornikiem wody pitnej i zaopatruje dużą część Czarnogóry w energię elektryczną. Co widać po wybrzeżu, stan wody ulega dużym wahaniom w zależności od pory roku. No dzień dobry, znajdujemy się w Kotorze. Zajechaliśmy wczoraj na wieczór i podziwialiśmy miasto wieczorem, ale zaraz padliśmy na twarz, bo byliśmy potwornie zmęczeni. A teraz dzień wstaje, tutaj jeszcze miasto częściowo jest w cieniu, no i lecimy zwiedzać miasto i okolice. Nazwa miasta Kotor wywodzi się od starogreckiego słowa katareo i oznacza gorąco. I faktycznie, nawet pod koniec października było tam gorąco. Pierwszą osadę założyli tutaj Ilirowie w III wieku przed naszą erą. Po nich osiedlili się Grecy, którzy założyli port handlowy o nazwie Akurion. Następnie w VI wieku, a dokładnie w 535 roku, bizantyjski cesarz Justynian wzniósł tutaj fortecę, która do dzisiaj góruje nad miastem. Od tamtej pory miasto wielokrotnie broniło swojej suwerenności i starało się utrzymać niezależność. Niestety, gdy nadeszła groźba ataku Turków, włodarze miasta poprosili Republikę Wenecką o protektorat, stając się częścią Albanii Weneckiej. Kotor w tym czasie uzyskał typową, zachowaną do dziś architekturę wenecką. W międzyczasie miasto nawiedziło wiele trzęsień ziemi, a ostatni z nich miało miejsce w 1900
1979 roku. Po tym jak wiele budowli zostało zniszczonych, postanowiono wpisać to miasto na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Lepiej późno niż wcale. Jeżeli jesteście fanami kotów, to miasto jest stworzone dla was, ale o tym za chwilę. Jeszcze taki tip ode mnie, weźcie ze sobą dużą ilość gotówki. Tutaj oczywiście płacicie w euro, więc możecie wziąć złotówki, sobie wymienić w kantorze albo ze sobą po prostu wziąć euro. Ponieważ na przykład tutaj w takim małym sklepiku, nie wiem co to wali, coś wali, wybaczcie. W małym sklepiku na przykład jak chcieliśmy zapłacić kartą, to praktycznie nigdzie kartą nie można płacić. Nawet za spanie w wielu miejscach możemy płacić tylko gotówką, więc warto mieć ze sobą. A prowizja jest sroga, bo jak wczoraj wyjmowałem z mojego bankomatu, no to zapłaciłem 100 prowizji przy wyjęciu 300 euro. Także średnio się to opłaca. Jak jesteście fanami kotów, to miejsce jest dla was. Naliczyłem ich tu 10. O, tam na ławeczce proszę. O, tam są. Tu za mną są. No 10 sztuk ich naliczyłem, jest tu po prostu wszędzie pełno. A właśnie znaleźliśmy lokum kotów. Mają tutaj swoje domki. Cześć kiciucha. Ale jaki ładny on jest. Mamy przyjaciela, i to nie jednego. Jak możecie zobaczyć, tutejsze koty są bardzo przyjazne. I think they have a lot of love here. Believe me, only Dodgy. Only because of me, thanks to me and a few my friends. 3 of us. How many of them are here? About 20? 30. 30. No jest ich tu prawie 30. Tutaj zaczyna się nasza przygoda z wejściem do fortecy. Także idziemy. Nawet ją tam widać na górze. Na mapie wydawało się, że droga ta nie powinna być zbyt stroma. No, natomiast życie jak zwykle weryfikuje i z tego co widzę to będzie... Co prawda tam jest chyba droga, ale no raczej taka dosyć stroma się zapowiada. No więc powinniśmy się dobrze umęczyć. Wejście kosztuje 8 euro za osobę. I co możecie tutaj zobaczyć? 2 kościoły na górze i ta twierdza. Oprócz tego, jak wejdziecie tutaj na górę, to z tego co widziałem na mapie, to możecie sobie jeszcze później zejść obok drugą drogą, która nazywa się drabiną kotorską. No postaramy się wejść jedną stroną i wrócić drugą. Twierdza usytuowana jest na wysokości 200 metrów ponad miastem. No i żeby się tam wdrapać, musimy pokonać 1500 schodów. No i koniecznie pamiętajcie o dobrych butach i butelce wody. A gdybyście tej zapomnieli, można kupić ją od przydrożnych handlarzy. Droga nie jest jakoś wymagająca na górę, ale przygotujcie się na naprawdę dużą ilość schodów. Jakby co to po drodze nie ma nigdzie toalety, o czym świadczą przecudne zapachy unoszące się co i raz. Więc jak będziecie tu wchodzić, to zróbcie co macie zrobić przed wejściem. Kiedy płynę, jak to śpiewa Beata, rozpuścić się można. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że znaleźliśmy przejście
Tajne. Tak, tajne. Żeby się dostać do bocznej drogi tej starej kotorskiej, no to trzeba zejść po drabinie. Coś takiego. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale... Ale jest zabezpieczona, więc Aha. myślę, że dam radę. Nie, to sobie dajesz radę już? Tak. No to dobrze. I can back out. I will. Słuchajcie, tak jak mogliście przed chwilą zobaczyć, no to jest wyjście do starej drogi kotorskiej. Trochę nas to zaskoczyło, bo plan generalny był taki. Wchodzimy sobie ze Starego Miasta drogą na górę, do samej tej twierdzy. No i myśleliśmy, że po prostu stamtąd jest jakaś droga w bok do tej starej drogi, dokładnie, do tej starej drogi kotorskiej, którą mogliście wcześniej zobaczyć na ujęciach, albo możecie zobaczyć ją tutaj. Tylko psikus jest taki, że minęliśmy tą drogę, patrzymy na Google Maps, no że to jest gdzieś za nami, więc się wracamy. No i patrzę jakie okno jest. Renia poszła dalej gdzieś szukać tego wyjścia. Się okazało, przy tym oknie jest po prostu przymocowana chamska jakaś drabina, która prowadzi właśnie do tej ścieżki. Przecudna informacja o tym, że jest tam kawa, więc nie pozostało nam nic innego jak iść się jej napić przy takim widoku. Kawka wypita, zbieramy się na dół, mamy jeszcze dzisiaj jakiś plan, do końca nie wiem, co jeszcze będziemy robić, no ale to wyjdzie w planie. Later. Następnego dnia udaliśmy się do mauzoleum Piotra Niegosza, o którym za chwilę. Natomiast najpierw musieliśmy wydostać się z Zatoki Kotorskiej i wdrapać bardzo krętą drogą, która jest jedną z najbardziej malowniczych tras w Europie. Jeszcze taki tip ode mnie, jak przyjedziecie tutaj, a pewnie przylecicie i wypożyczycie samochód, tak jak zrobiliśmy my, dołóżcie parę złotych i weźcie automat, bo jazda po tym kraju, który jest głównie złożony z gór, na manualu była po prostu wybitnie niewygodna, przynajmniej w mojej ocenie. Po niezliczonej ilości krętych dróg w końcu dotarliśmy do Parku Narodowego Lowcen, w którym mieści się mauzoleum Piotra Niegosza, bardzo zasłużonej osoby dla Czarnogóry. Schody, które tutaj widzicie przed nami, jest ich aż 462 i fajne jest to, że najpierw prowadzą schody, tak jak widzicie, później jest długi tunel, no i znowu wychodzi się na powierzchnię. Piotr Niegosz, bo tak miał na imię jegomość, który tutaj leży, był władcą, poetą i zarazem biskupem Czarnogóry. Urodził się w 1813 roku, a zmarł w 1851. Niestety nie żył długo, natomiast w tym czasie zdążył się bardzo dobrze zapisać na kartach historii Czarnogóry. Był on twórcą wielu reform, m.in. zniósł w Czarnogórze cenzury, zainicjował rozwój szkolnictwa, założył państwową drukarnię i wiele innych. Można powiedzieć, że był jednym z najbardziej wybitnych Czarnogórców. Wejścia do mauzoleum pilnują dwa pomniki, matki oraz córki, a pomnik samego Niegosza waży 28 ton, natomiast sklepienie, które jest ponad nim, wyłożone jest złotem. Ciało naszego bohatera spoczywa w krypcie pod pomnikiem. Z tyłu tego mauzoleum jeszcze jest drugi taras na tą część świata. Generalnie jesteśmy nieźle zaskoczeni, bo chyba jesteśmy w ogóle pierwszymi turystami dzisiaj tutaj. Kompletnie nikogo tu nie ma, jest pusto, ale miejsce jest mega malownicze. No, normalnie można by tu kręcić Gry o Tron albo inne Władcy Pierścieni. No, po prostu mega. Następnego dnia pojawiliśmy się w Starym Barze.
Dzisiaj jest tam dużo ruin. Niestety jest to konsekwencja trzęsienia ziemi z 79 roku. Natomiast nawet w tej formie miasto wprawia w zachwyt. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to sceneria z Władcy Pierścieni. Miasto naprawdę ma niesamowity klimat. Powszechnie przyjmuje się, że nazwa pochodzi od dawnej formy antivarium lub antibarium, która oznaczała po prostu osadę położoną po przeciwnej stronie niż Bari, miasta we Włoszech. Badania archeologiczne wskazują na to, że już w neolicie byli tutaj ludzie. Prawdopodobnie Rzymianie wybudowali tutaj umocnioną twierdzę. Prawdopodobnie w średniowieczu wykształcił się funkcjonujący do dziś podział na Nowy i Stary Bar. Obydwa te miasta oddalone są od siebie o kilka kilometrów. Nowy Bar leży na wybrzeżu, a Stary w głębi lądu. Trzęsienie ziemi z 79 roku również nie oszczędziło Starego Baru. Zniszczyło ono większą część miasta oraz akwedukt wybudowany za czasów panowania Turków. Ponoć ten, który możemy zobaczyć dzisiaj, nadal spełnia swoją funkcję i jest jedynym akweduktem w Czarnogórze. Tutaj możecie zobaczyć, jak po trzęsieniu ziemi kawałek muru został dosłownie wyjęty. Zerknijcie, o, tutaj widać dołem. I tutaj o, normalnie jakby ktoś zęba wyjął. Obeszliśmy całość, zajęło nam to około godziny, półtorej, mniej więcej, bo dokładnie nie patrzyliśmy, o której wchodzimy. Wejście nie jest drogie, bo kosztuje chyba 3 euro. Ile tam było? 3 euro? Chyba 3, no. 3 euro. Ale naprawdę warto, bo miejscówka jest mega. Jeszcze dodatkowo klimat, bo byliśmy sami. Także jak będziecie w okolicach tutaj Starego Baru, to zdecydowanie warto zajechać. A my teraz lecimy na jakąś kawkę i ciśniemy dalej. Co? No co, mordo? Co piękny. Miejsce, do którego mieliśmy trafić za chwilę, trochę nas zaskoczyło. Ma ono bardzo smutną i burzliwą historię. Pierwotnie jechaliśmy zobaczyć tutaj największy gaj oliwny nad Morzem Śródziemnym. Znajduje się tam ponad 18 tysięcy drzew oliwnych, a jego powierzchnia to ponad 400 tysięcy metrów kwadratowych. Po przyjechaniu na miejsce zastaliśmy zrujnowany ośrodek położony właśnie w gaju oliwnym nad brzegiem morza. Historia, o której chcę wam powiedzieć, zaczyna się w 1949 roku, zaraz po wojnie. Wówczas miało miejsce jedno z 2 wywłaszczeń mieszkańców z tych ziem. Rząd wówczas chciał ustanowić państwowy program rolniczy. 3 dekady później rząd już ówczesnej Jugosławii ponownie chciał wywłaszczyć ziemię i wybudować bazę wojskową. Obecni właściciele otrzymali śmieszne odszkodowania znacznie poniżej wartości rynkowej i zostali niestety zmuszeni do opuszczenia tego miejsca. W konsekwencji czego ponad 200 rodzin musiało znaleźć nowy dom. Po śmierci Josipa Tito, jugosławiańskiego dyktatora, stwierdzono, że baza wojskowa już w zasadzie nie jest potrzebna i w 1983 roku otworzono tutaj ośrodek wypoczynkowy. Nie był to byle jaki ośrodek, ponieważ wstęp do niego w zasadzie miała sama partyjna śmietanka. Jak na tamte czasy ośrodek był naprawdę nowoczesny. Posiadał własną pralnię, pocztę, supermarket, cukiernię oraz własną linię telefoniczną i punkt pierwszej pomocy. Ośrodek z biegiem lat zaczął podopadać i w 1993 roku został zamknięty. Od tamtej pory było wiele przetargów, niestety wysokie wymagania, cena oraz roszczenia rodzin, które zostały stąd wysiedlone, odstraszają potencjalnych nabywców. Dzisiaj została tylko ruina i 240 słonecznych dni w roku. Zajechaliśmy do Wirpazaru, pijemy sobie kawkę. Za godzinkę, czyli 11 mamy rejs łodzią tutaj. Taka zabawa kosztuje 10 euro plus 4 euro za wstęp do Parku Narodowego, bo tutaj jest Park Narodowy, no czyli 14 euro od osoby za 2 godziny. Tak, na razie zrobiliśmy tutaj rundę w okolicy i powoliła nas po prostu czystość tej wody, bo jest jak w Adriatyku, mega czysto. 2 metry wody, widać normalnie dno, tak jakby w ogóle wody nie było. Coś pięknego. Popili kawy, idziemy teraz popływać, a będziemy płynąć czymś takim.
Na samym końcu naszej wyprawy trafiliśmy nad jezioro Szkoderskie. Jest to największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim. W 2/3 należy do Czarnogóry, a w 1/3 do Albanii. W zasadzie to jezioro to całkiem niezły kolos. Długości ma 48 km, a szerokości 25. W najgłębszym miejscu jest między 7 a 10 metrów. Wpływ na to mają wahania opadów w zależności od pory roku. Oczywiście znajduje się tutaj park narodowy, ponieważ gniazduje tutaj wiele gatunków ptaków, a jest ich ponad 280 gatunków, co stanowi około połowę wszystkich gatunków ptaków występujących w Europie. Jest to jedno z niewielu miejsc na Starym Kontynencie, gdzie występuje pelikan kędzierzawy. I w zasadzie byłoby to na tyle. Jest to nasz ostatni, 10. dzień w Czarnogórze. Przed wlotem podjechaliśmy jeszcze do wodospadu Niagara, który znajduje się zaraz pod Podgoricą, stolicą, z której mieliśmy wylot do Polski. Z oryginalną Niagarą niewiele ma wspólnego, ale jest to takie fajne, fancy miejsce, bardzo ładne, gdzie można wpaść na kawkę i ciastko. Dzięki, że byliście z nami. Łapka w górę, jak się podobało. Zostawcie suba i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, heja!